Andrzej Jermel, EliteMind. Adrian Chodkowski, EliteMind. Dlaczego dziś mówimy o nowoczesnej platformie danych? Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Organizacje rozpoczynające transformację cyfrową potrzebują wspólnego mianownika dla procesów gromadzenia, przetwarzania i analizowania i monetyzowania danych. By stworzyć system nerwowy organizacji, taki prawdziwy, którego głównym elementem są dane, trzeba umożliwić pracownikom korzystanie z intuicyjnych aplikacji, które pozwalają na korzystanie i wymianę informacji w czasie rzeczywistym. Nie sposób podejmować decyzje, gdy dane rozproszone są w wielu różnych silosowo pozamykanych systemach. A lwia część tych procesów wymaga tego czasu rzeczywistego. To z kolei wymaga redefinicji podejścia do strategii danych i tego modelu danych. Dziś obserwujemy ogromny wzrost popytu na aplikacje mobilne, które właśnie będą pozwalały na zbieranie i przetwarzanie tych danych. Ale z drugiej strony obserwujemy zbyt małą podaż deweloperów, którzy są w stanie zaadresować ten popyt. Według analityków ponad 500 milionów aplikacji powstanie w ciągu najbliższych 5 lat. To więcej niż wszystkie aplikacje zbudowane w ciągu ostatnich 40 lat. Do tego popyt na aplikacje mobilne jest 5-krotnie wyższy niż ten, który mogą zaadresować departamenty IT. A skoro mówimy o zasobach, 86% organizacji boryka się z problemem znalezienia talentów technicznych, które są w stanie wykorzystać we własnym wzroście. W Polsce te dane są bardzo zbieżne, bo według Komisji Europejskiej ponad 60 000 deweloperów brakuje dziś na naszym rodzimym rynku. Historia jest dość podobna dla wielu przedsiębiorstw. Dynamicznie rosnące potrzeby biznesowe wymusiły po cichu demokratyzację wykorzystania technologii. Stąd też problem, z którym boryka się bardzo wiele organizacji, wyspowe rozwiązania, różnego rodzaju aplikacje i narzędzia kupione punktowo i wdrożone punktowo, niepowiązane ze sobą, które właściwie wywołują ogromny problem i lista tych problemów jest tutaj bardzo długa, bo to są problemy związane z bezpieczeństwem dostępu, kontrolą danych, kosztami utrzymania zarówno w tym wymiarze finansowym, jak i takim czysto ludzkim. Te problemy tylko się potęgują. Pandemia obnażyła tę brzydką prawdę braku strategii danych, standaryzacji procesów, procedur i mechanizmów bezpieczeństwa. Ale zmusiła też wiele firm do redefinicji tych fundamentów informatycznych tak, by zadbać o governance, bezpieczeństwo i użyteczność tych narzędzi, a także ich adopcję. Chmura obliczeniowa otworzyła przed przedsiębiorstwami nieograniczone możliwości stworzenia nowego porządku informatycznego z korzyścią dla użytkowników biznesowych. Microsoft Azure stał się akceleratorem rozwoju rozwiązań chmurowych, oferując przy tym ujednolicone i wystandaryzowane środowisko deweloperskie, spójne i skalowalne mechanizmy bezpieczeństwa zgodne z wymaganiami regulacyjnymi, uniwersalną warstwę integracyjną, a wreszcie koherentny model danych, z którego korzystać mogą systemy główne i aplikacje korowe. Wiele firm już doceniło możliwości chmury i wartość platformy, zarówno Microsoft Power Platform, jak i Azure, ale czas zejść do szczegółów. Andrzeju, co z Twojej perspektywy kryje się za tą ikonografiką? Jak przełożyć ją na taki modelowy przykład nowoczesnej platformy danych? Jasne. Zacznijmy proszę od tego, żebyśmy spojrzeli wspólnie na architekturę chmurową takiego kompleksowego rozwiązania analitycznego. Jak łatwo zauważyć, ta nasza analityka przeniosła się do chmury, a architektura typu Modern Data Platform staje się powoli standardem. Dlaczego to się dzieje? No, dzieje się tak dlatego, ponieważ taka architektura adresuje parę potrzeb. Po pierwsze, integracja danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych jest w stanie być przeprowadzana w sposób sprawny i spójny pomiędzy sobą, tak? Co więcej, poza samym typem danych, sposób przetwarzania tych danych, mam tu na myśli przetwarzanie batchowe i strumieniowe, również zostało uspójnione do jednego modelu, tak? Co więcej, jak się nad tym zastanowimy, pewna elastyczność, która powstaje dzięki takiej platformie, umożliwia wszelkiego rodzaju workloady analityczne, bez względu na to, czy mamy do czynienia z analityką zaawansowaną, czy raportowaniem operacyjnym.
Warto zwrócić uwagę, że powyższa architektura stoi na fundamencie usług, które jednocześnie adresują te rzeczy, o których Agnieszka mówiłaś, czyli mamy wspólne zarządzanie tożsamością, tak? Wspólne miejsce na monitorowanie. Do tego, na to wszystko jesteśmy w stanie nałożyć procesy data governance czy data quality, plus dostarczamy całe to zaplecze warsztatowe dla naszych deweloperów. I teraz powyższa architektura świetnie sprawdza się dla wysoce zautomatyzowanych procesów, tak? Praktyka natomiast pokazuje, że w biznesie bardzo często występuje jednak znacząca potrzeba interakcji pomiędzy człowiekiem a takim dużym i złożonym rozwiązaniem analitycznym. I typowym przykładem, który chciałbym Państwu podać, to są takie ręcznie przygotowywane zestawy danych po stronie biznesu, które jednak wymagają tego, żeby być zintegrowane z większym rozwiązaniem. No i teraz jak podejść do takiego wyzwania? I tutaj będziemy rozmawiać dalej o przez perspektywę takich dwóch scenariuszy, tak? Nad którym chciałbym, żebyśmy się skupili. Pierwszy to jest ten, o którym mówiłem, czyli nazwijmy go ładowaniem plików w trybie self-service, a drugim scenariuszem będzie osadzanie Power BI w aplikacjach low-code. Dlaczego to jest ważne? Z punktu widzenia scenariusza pierwszego okazuje się, że jest to krytyczne, aby zarządzanie takim ładowaniem plików, takim w trybie self-service, aby takie ładowanie podlegało wszelkim regułom walidacyjnym z zakresu data quality, a co może i nawet ważniejsze, było zgodne z zasadami data governance i compliance. Tak? I teraz pytanie jest, jak można to wymusić. Po drugie, eliminujemy w takich procesach konieczność zaangażowania zespołu technicznego w ciągły proces poprawiania danych. Co więcej, tego typu podejście umożliwia użytkownikowi otrzymanie natychmiastowej informacji zwrotnej na temat przygotowywanych przez niego danych i zwrócenia mu informacji, na przykład gdy coś jest nie tak i trzeba w precyzyjnym miejscu powiedzieć, co należy poprawić. Z kolei samo osadzenie Power BI w aplikacjach low-code daje nam możliwość ku temu, aby w pewien sposób skutecznie realizować strategię data-driven w swojej organizacji. Dlaczego? No, ponieważ poza samym systemem BI-owym, który mamy w organizacji, sprawiamy, że ta analiza danych staje się integralną i naturalną częścią procesu biznesowego. Ma to swoje ciekawe konsekwencje w tym, że wtedy rzeczywiście to centralne rozwiązanie analityczne jest wykorzystywane jako to jedyne źródło prawdy. Teraz, skoro już wiemy, dlaczego warto to robić, to teraz chciałbym, żebyśmy przeszli do odpowiadania na pytanie jak. I tu Adrian przekazuje Ci głos. Jasne. Dzięki, Andrzej. Zanim przejdziemy do samej demonstracji, powiedzmy sobie z punktu widzenia z takiego lotu ptaka, co będziemy pokazywać. Mamy zatem Power Appkę, która będzie takim interfejsem użytkownika, centralnym miejscem, w którym użytkownicy będą wykonywać pewne działania, które będą łączyć się z różnymi komponentami naszej architektury. Sama Power Appka będzie łączyć się do Azure Storage'a, w tym wypadku do Data Lake'a oraz do bazy danych. Power Automate, który będzie w tym wypadku takim interfejsem komunikacyjnym wykorzystywanym przez Power App do tego, żeby łączyć się z różnego rodzaju usługami azurowymi. W naszym przykładzie będzie to Azure Data Factory, który będzie ładował dane właśnie z Data Lake'a do docelowego modelu analitycznego, który będzie osadzony w bazie relacyjnej Azure SQL Database. To wszystko zakończymy pokazując, jak w łatwy sposób możemy osadzić raporty Power BI wewnątrz aplikacji Power Appsowej. Tak więc, mając to na uwadze, przejdźmy od razu do samego demo. Nasze demo na samym początku pokażemy sobie z punktu widzenia użytkownika, jak możemy stworzyć, jak będzie wyglądała interakcja z takim rozwiązaniem opartym o Power Apps. Mamy zatem interfejs Power Appsowy, pewnego rodzaju interfejs, który będzie nam służył do tego, żeby opisać metadanymi zestaw danych, manualny zestaw danych, który będziemy ładować do naszego rozwiązania analitycznego. Mamy zatem zestaw pewnego rodzaju formatek, które opiszą nam ładowany zestaw danych. Będą te dane służyły temu, żeby zwalidować nasze dane. Kiedy już ten formularz sobie uzupełnimy, uaktywni nam się przycisk, który to pozwoli nam wybrać lokalnie nasz plik,
który chcemy załadować do rozwiązania analitycznego. Oczywiście w momencie, gdy on będzie ładowany, pod spodem wykonywane będą pewnego rodzaju walidacje poprawności struktury, poprawności danych, poprawności chociażby nazwy pliku, czyli takich prostych, funkcjonalnych czeków, które pozwolą uniknąć problemów właśnie związanych z tego typu ładowaniem danych. To, co się dzieje pod spodem, warto pamiętać, że w tym momencie Power Apps nawiązuje komunikację z Data Lake'em, plik trafia na tego Data Lake'a, następnie uruchamiana jest odpowiednia procedura uruchomienia Azure Data Factory, gdzie ten plik zostanie pobrany z Data Lake'a i załadowany do docelowego modelu analitycznego, o którym wspominałem, czyli do naszej relacyjnej bazy danych. Samo ładowanie nie powinno zająć zbyt dużo czasu. Chwileczkę, jest już właśnie załadowany. Przejdźmy zatem do kolejnego ekranu naszej Power Appki i w tym miejscu odczytujemy już naszą bazę docelową. Widzimy, nasz plik się tutaj na tej liście pokazał. Możemy sobie go oczywiście zarządzać, podglądać, usuwać i tym podobne rzeczy. My tym nie będziemy się zajmować. Przejdziemy sobie do kolejnego ekranu, gdzie będziemy dokonywać walidacji. Oczywiście sam proces walidacji takich danych manualnych może się składać z kilku kroków. Na potrzeby tej prezentacji pokażemy sobie mapowanie. Więc przejdźmy może do ekranu z mapowaniem. I to, co Państwo teraz tutaj widzą, to jest taki prosty interfejs osadzony właśnie w Power Appce, który to ma jakieś zadanie, powiedzmy, załadowania danych z pliku płaskiego do jakiejś docelowej struktury. Ta docelowa struktura ma jakieś oczekiwane kolumny, jakąś oczekiwaną strukturę. Tak jak teraz Państwo widzą na ekranie, mamy jakieś kolumny, które są oczekiwane. Każda z tych kolumn ma określoną ważność, czyli mamy kolumny opcjonalne, mamy kolumny, które są obligatoryjne, prawda? Więc opcjonalne możemy pominąć, obligatoryjne już nie. Jeśli wszystko jest OK, jeśli chodzi o nazewnictwo, no to aplikacja w tym wypadku automatycznie pomapowała nam kolumny z pliku wejściowego, które teraz są zaznaczone, na kolumny modelu docelowego. Jeśli coś się nie zmapowało, możemy to zrobić ręcznie. I teraz, jeśli wszystko zmapowaliśmy poprawnie, możemy dokonać walidacji. Pod tym przyciskiem kryją się tak naprawdę procedury składowane języka Transact SQL, które dokonają właśnie takiej walidacji. Co jest sprawdzane? Na przykład typy danych, zakres danych, które załadowaliśmy, czy jest to zgodne z tym, co sobie założyliśmy, prawda? Jeśli wszystko powiodło się, no to powinniśmy otrzymać sukces. Jeśli coś jest nie tak, dostaniemy od razu informację zwrotną z informacją, że na przykład dane zawarte w konkretnej kolumnie są nieprawidłowe i będziemy musieli nasz plik poprawić. W tym wypadku, jak widać, wszystko się powiodło, potwierdzamy. Tak, widzimy, Power Appka zwróciła nam informację, że dane zostały załadowane poprawnie i zwalidowane poprawnie. Żeby mieć pewność, że tak jest, przełączmy się do Azure Data Studio, w którym to połączenie do Azure SQL Database sprawdzamy, że nasz plik trafił do bazy danych. Widzimy, mamy tutaj nazwę naszego pliku, tak jak sobie wybraliśmy, wzbogaconą o timestamp, żeby łatwo zidentyfikować, w jakim czasie został on załadowany. Również same dane trafiły do struktury docelowej i dalej mogą być konsumowane przez system analityczny w celu, na przykład w celach raportowych czy jakichś dalszych analizach. Dobrze, wiemy zatem Wstrzymamy się jak... na chwilę. Adrian, Tak? mamy pytanie z sali. Nie wiem, czy chcemy w trakcie odpowiedzieć na pytanie, ale myślę, że to jest szybkie. Na czym polega wskaźnik importance wartości high, medium? Tak, to był wskaźnik, który mówił o tym, że czy plik jest obligatoryjny, taki nice to have powiedzmy, albo na przykład całkowicie opcjonalny. Tak? To była tylko taka lista powiedzmy wskazująca, czy to jest po prostu obligatoryjne, czy też nie. Dobrze. Lecimy dalej. Wiemy już mniej więcej, jak wygląda to z punktu widzenia użytkownika. Powiedzmy sobie zatem, jak to wygląda technicznie. Przejdźmy troszeczkę do technicznych aspektów tej naszej Power Appki. Przechodzimy do trybu edycji i pierwszą rzeczą, na jaką chciałbym zwrócić uwagę, są konektory. Coś, co bardzo często jest pomijane. No i takim konektorem, który chciałbym pokazać, to jest właśnie Blob Storage. Jak widać, konfiguracja takiego Blob Storage'u, konektora do Blob Storage'u jest bardzo prosta. To znaczy sprowadza się do tego, że wybieramy metodę uwierzytelnienia do naszego Data Lake'a, czy to ma być klucz dostępowy, czy też dostęp po Azure Active Directory.
I właściwie po wyborze tego sposobu uwierzytelnienia konektor jest już do naszej dyspozycji. Jak widać, jest tutaj już dostępny, ja go wcześniej skonfigurowałem. No i teraz jak go użyć w naszym kodzie? Jest to bardzo proste. Pod naszym przyciskiem, który tutaj był użyty, jest odpowiednia metoda, już sobie ją znajdziemy. I ta metoda, tak jak widać, mamy naszą nazwę konektora, Azure Blob Storage w tym wypadku. Wywoływana jest metoda createFile. Następnie podajemy nazwę naszego storage'a, odpowiednią ścieżkę na tym naszym storage'u, no i oczywiście nazwę pliku, który będzie ładowany na ten storage. Tutaj oczywiście troszeczkę standardowego kodu PowerAppsowego jest napisane, natomiast samo użycie konektora, jak widać, jest bardzo proste. Sprowadza się do wywołania odpowiedniej metody. Więc dzięki temu od razu PowerAppka będzie mogła zauploadować, czy też wrzucić plik do miejsca docelowego, którym jest Blob Storage. Mówiłem też, że będziemy wywoływać Azure Data Factory, który ten plik załaduje z Blob Storage'u do naszej bazy docelowej. Wykorzystamy tutaj konektor, czy też połączenie do Power Automate'a. Jak widać, zostało tutaj taki Power Automate podłączony. Za chwilkę pokażemy sobie jego strukturę, natomiast wywołanie samego Data Factory również jest bardzo proste, samego Power Automata jest bardzo proste. Wystarczy podać jego nazwę, metoda run i przekazujemy parametr. Ten parametr może wyglądać dosyć skomplikowanie, natomiast jest to tak naprawdę szczytanie poszczególnych drop-downów z naszego formularza i zbudowanie na tej podstawie stringa będącego JSON-em. Czyli JSON będzie tutaj takim formatem, na który będziemy zwracać szczególną uwagę. Sam Power Automate, tak jak widać, to jest właśnie ten Power Automate, który był podłączony do PowerAppki. Wygląda to w następujący sposób, tak? Czyli mamy jakiś element inicjujący, gdzie jest to PowerAppka z parametrem. Mamy dwie zmienne, które to przyjmują. Najpierw status, bo będziemy odpytywać status wykonania naszego Data Factory. No i drugie to jest taka tablica wskazująca, jakie statusy Data Factory może przyjąć, jak się zakończy, tak? Czyli failed, success bądź cancelled. Następnie mamy już dedykowany w samym Power Automate klocek, który pozwala wywołać REST API do naszego Data Factory. Czyli wskazujemy konkretną instancję Data Factory, przekazujemy nasz parametr, naszego JSON-a i dzięki temu uruchomimy naszego Data Factory. Jeśli byśmy chcieli, możemy też użyć tutaj, proszę zwrócić uwagę, na przykład Service Principala, czyli tożsamości dostępnej w Azure Active Directory do tego, konkretnej tożsamości do tego, żeby to wywołanie uruchomić. Jest to wywołanie poprzez REST API. Oznacza to, że żeby sprawdzić, czy ono się zakończyło, czy też się nie zakończyło, musimy sprawdzić status tego wykonania. Tu mamy taką pętelkę, gdzie po prostu co 10 sekund wysyłamy taki request, który będzie sprawdzał, czy zakończyło się to nasze uruchomienie, czy nadal trwa. Na samym końcu, jeśli wszystko się powiedzie, tak, wszystko się zakończy, to nasze ładowanie, to przypisujemy status tego ładowania do odpowiedniej zmiennej i dzięki temu zwracamy to do PowerAppki. Sama PowerAppka wtedy się zakończy. Tutaj w celu potwierdzenia mamy jeszcze Data Factory wywołane właśnie z poziomu Power Automate'a. Mamy tutaj pewnego rodzaju parametry i proszę zobaczyć, to co budowaliśmy tam tego JSON-a w PowerAppce bardzo ładnie zmapowało się na parametry wewnątrz Data Factory. Warto na to zwrócić uwagę, czyli tutaj używamy interfejsu RESTowego do tego, żeby załadować, też uruchomić ładowanie pliku z Data Lake'a. Jest to dosyć prosty interfejs graficzny, więc nie powinno to sprawić nikomu problemu. Dalej mówiłem też o regułach walidacyjnych z punktu widzenia interfejsu użytkownika. Teraz sobie przejdziemy właśnie do tych reguł mapujących, o których mówiłem wcześniej. I sobie zobaczymy, co tak naprawdę, jak wywołać procedurę składowaną, która może być w tym wypadku użyta do tego, żeby zwalidować zuploadowany zestaw danych. Normalnie rzecz biorąc, PowerAppka oczywiście może komunikować się z bazą danych bezpośrednio, natomiast jeśli chcielibyśmy to zrobić przy pomocy procedur składowanych, to możemy wykorzystać po raz kolejny Power Automate'a. No i Power Automate tutaj jest kolejny podłączony i jego wywołanie wygląda w następujący sposób.
te nasze kolumny, które sobie zmapowaliśmy, wykorzystujemy standardowe funkcjonalności, jeśli chodzi o kod wewnątrz Power Appki, gdzie po prostu z tej naszej galerii, gdzie sobie to zmapowaliśmy, przypisujemy to do odpowiedniej kolekcji, to nasze mapowanie. Następnie zamieniamy to na JSON-a, tak? Czyli znowu JSON będzie naszym takim standardem komunikacyjnym i wywołujemy naszego Power Automate'a. Przy czym ten konkretny Power Automate przyjmuje dwa parametry: nazwę procedury do wywołania oraz nasze dane, czyli tego JSON-a, którego zbudowaliśmy i szczytaliśmy z galerii. Jak wygląda ten Power Automate z punktu widzenia implementacji? No jest też bardzo podobne do tego, co mieliśmy wcześniej, czyli znowu inicjuje to komponent Power Appkowy, który to ma tutaj zdefiniowane te dwa parametry, które widzieliśmy w Power Appce. Następnie mamy zmienną. Ta zmienna będzie przyjmować po prostu kod zwrócony przez procedurę składowaną. No i mamy też przełącznik, bo możemy mieć więcej niż jedną procedurę, tak, którą chcemy po prostu wywoływać. No i samo wywołanie procedury, dedykowany mamy komponent do komunikacji z Azure SQL Database czy SQL Serverem. Wskazujemy tutaj dane połączeniowe, przekazujemy też nasz JSON, który tutaj będzie przekazany do procedury składowanej. No i jak ona się wykona, to przypisujemy kod zwrócony właśnie przez nią i zostanie ten kod zwrócony z powrotem do Power Appki. Czyli jak widać, taka komunikacja jest bardzo prosta, dostępna w sposób graficzny właśnie z poziomu Power Automate'a. A co jest już w tej procedurze składowanej? No właściwie tutaj mamy całe bogactwo języka Transact SQL. Najistotniejsze jest to, co teraz Państwo widzą, czyli deserializacja tego JSON-a, czyli zamiana formatu JSON-owego na bardziej przyjazny dla bazy danych format tabelaryczny. No i potem właściwie możemy zaimplementować właściwie dowolną logikę walidującą te nasze dane, więc warto na to zwrócić uwagę. Nie powinno to też być jakimś wielkim problemem. Proszę zwrócić uwagę, że ta komunikacja odbywa się właściwie w sposób graficzny. Niewiele kodu musieliśmy napisać, żeby taką komunikację nawiązać. O tym, o czym jeszcze, co też jest bardzo istotne, to jak osadzić elementy wizualizacyjne, czyli Power BI-a wewnątrz Power Appki. Zapewne wiele osób, wiele z Państwa słyszało o czymś takim jak Power BI Embedding, czyli osadzaniu naszych aplikacji wewnątrz customowego kodu. Tak? Tutaj jest to jeszcze bardziej proste. Widzimy, mamy tutaj jakieś pliki, które wcześniej ja załadowałem, no i ten plik tutaj ma jakiś status, który jest gotowy do użycia. Tak? No ja sobie go wybiorę i przejdę na stronę, gdzie będę coś wizualizował. To, co teraz Państwo widzą, to jest taki pełnoprawny raport Power BI-owy, który jest interaktywny, tak jakby był osadzony normalnie na portalu Power BI-owym. Widzimy, możemy klikać, wszystko się zmienia, interakcja, asocjacja jak najbardziej działa. Ten raport działa w trybie Direct Query, czyli bezpośrednio odpytuje dane zawarte w naszej bazie docelowej. Jak to zostało skonfigurowane? To jest dedykowany klocek, który pozwala właśnie podpiąć naszego Power BI-a. Bardzo istotne jest to, co teraz Państwo widzą na ekranie, czyli umożliwienie komunikacji po nowym API. Power BI ma nowszą wersję API i żeby to wszystko działało, musimy włączyć tą nowszą wersję. No i druga istotna rzecz to podanie URL-a tak naprawdę, czyli adresu naszego raportu, który chcemy osadzić. Skąd wziąć ten adres? No tutaj jesteśmy teraz na portalu Power BI-owym, widzą Państwo ten raport i żeby sobie ten URL pobrać, to jest to bardzo proste, wystarczy pod website or portal znaleźć odpowiedni URL i go przekleić właśnie do tej właściwości, którą przed chwilą Państwu pokazałem. Oprócz samego URL-a, to co jest bardzo, bardzo istotne, to, że do tego raportu możemy przekazać różnego rodzaju parametry, czyli tutaj mamy filtr, gdzie konkretna tabela, konkretna kolumna jest przefiltrowana po identyfikatorze, tutaj akurat jest zmienna, przechowująca powiedzmy identyfikator przekazanego pliku, tak? Pliku, który chcemy wizualizować. Jeszcze mamy kilka dodatkowych przełączników technicznych, na przykład teraz włączymy sobie panel filtrujący, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście raport został przefiltrowany po tym pliku, który został wybrany w Power Appce. I proszę zwrócić uwagę, identyfikator 22 w Power Appce został przekazany do wnętrza raportu, tak? Czyli ten raport pokazuje teraz po prostu dane
tego pliku, który przed chwilą sobie załadowaliśmy. Bardzo proste, wystarczy zwyczajnie zmodyfikować URL, który sobie podpinamy. Może to być też częściowo, częścią jakiegoś procesu, powiedzmy, na przykład takiego procesu jak akceptacji. Na przykład ktoś uploaduje plik, a następnie jest on akceptowany przez menedżera po przejrzeniu liczb na raporcie. Tak to właśnie wygląda, więc jak widać, embedding w tym konkretnym przypadku nie powinien stanowić problemu. Nie powinien stanowić problemu dla kogoś, kto taką Power Appkę przygotowuje. Dobrze. Aga, Andrzej, oddaję Wam głos. Może jakieś kilka słów podsumowania. Już mamy też dyskusję na czacie, ale proszę Państwa, jakie są wnioski, które mam nadzieję, że łatwo można wyciągnąć z punktu widzenia tej prezentacji. Przede wszystkim, kiedy zaczynamy integrować te dwie platformy, czyli platformę analityczną z platformą Power, to otwieramy zupełnie nowe możliwości adresowania potrzeb biznesowych, tak? I teraz proszę pamiętać, że ta integracja może, a nawet powinna być dwukierunkowa, aby umożliwiać coraz więcej scenariuszy analitycznych w jedną i w drugą stronę. Power BI Embedding i Power Platform faktycznie umożliwiają realizację takich założeń prowadzenia biznesu, czy takiej strategii data-driven, tak? Z kolei z Twojej perspektywy, No, z Agnieszka? mojej perspektywy zdecydowanie rozwiązania analityczne stają się taką częścią szerszego ekosystemu, niezbędnego dla przede wszystkim użytkowników biznesowych, ale właśnie dzięki temu wspólnemu mianownikowi, który daje nam Azure, zyskujemy pełne bezpieczeństwo, cały solidny fundament dla governance'u, data quality. No a właśnie to, co zostało tutaj też wypunktowane przez jednego z uczestników, absolutnie jest to bardzo user-friendly rozwiązanie oparte na potężnej technologii, więc demokratyzacja tej technologii wewnątrz organizacji staje się po prostu faktem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.